Pora na kolejną dawkę wiedzy z Plasticity. Dziś pokażę Ci różnicę między trzema funkcjami cut, imprint i project. Zapraszam. Mamy tutaj sześcian i trzy takie same krzywe. I lecimy z pierwszą. C, cut. Zaznaczam sobie już tutaj element docelowy. No i widać prowadnice, wzdłuż których zrobi się przecięcie. Zatwierdzam i widać, że tutaj z obu stron przez cały ten element poszło to cięcie. No i mamy dwa różne elementy. Ten mniejszy i ten większy. Co można z tym zrobić? Można to usunąć. Można to przesunąć na przykład na bok. Funkcja cut jest używana właśnie do wycinania elementów, do usuwania jakichś zbędnych części. Kolejna funkcja to imprint. Zaznaczam sobie krzywą, Shift i zaznaczam element docelowy. No i mamy to. Jaka jest różnica? Ta krawędź jest tylko z jednej strony. Nie ma jej tutaj z tyłu. No i to możemy z tym sobie tutaj zrobić offset na przykład. O. Natomiast to jest cały czas ten jeden element. Trzecia funkcja, project. Tym razem i zaznaczam element docelowy, prawy przycisk myszy i nam to zatwierdza. Jaka jest różnica między project i imprint? Różnica jest taka, że tutaj na tym elemencie mamy tak jakby tylko narysowaną tę krzywą, a nie zrobione krawędzie. Teraz mogę na przykład tutaj zrobić sobie extrude. No i na pozór mamy taki sam efekt, natomiast to, co ja tutaj wyciągnąłem, to jest nowy element. Także to jest jedno, całość razem z tym, a tu jest element osobny. G przesunę, no i widać, że to jest dwa różne elementy. A praktyczne wykorzystanie funkcji cut. Zróbmy sobie ziemniaka. O, może być. I teraz zrobimy sobie pofalowanego chipsa. OK. Shift D duplikuje krzywą. O, może być. C jak cut, zaznaczam ziemniaka. Z Shiftem zaznaczam obie krzywe. Usuwam zbędne części. Krzywe też. No i mamy chipsa. Na razie.